Moim zdaniem były one wzorowane na pochodzących mniej więcej z tego samego czasu grzejnikach Siemens, logo firmy Braborg, czyli skrót od bracia borkowscy. Ja bym nawet szczególnie tego grzejnika nie czyścił. Oczywiście przetrzemy go. Zdejmuję tutaj te druciki prowadzące do spiralki. Teraz odkręcę te śruby. No i mogę wysunąć cały ten element grzejny. Teraz myślę, że fajnie to widać. Mamy ten mniejszy grzejnik rozłożony na części, a w tle mamy jego większego kuzyna, z którym zaraz zrobimy to samo. Nakrętka, podkładka, drucik. Także myślę, że możemy brać się za ponowny montaż tego grzejnika, no a najpierw oczywiście z powrotem zamontujemy tę grzałkę. Mamy to przećwiczone, czyli tak, wkładam tutaj grzałkę do środka. Te końcówki drucika połączymy z gniazdkiem. Zobaczcie, wszystko wykonane z bardzo dobrej jakości materiałów, nic tutaj nie jest pordzewiałe. Teraz znowu odwróciłem ten grzejnik do góry nogami, muszę tutaj włożyć tę osłonkę. Może tak będzie widać. Dotknę tutaj do tego gniazdka. No mamy przejście prądu po spirali. Tutaj zaczyna ładnie grzać. I czuć taki wyraźny zapach nagrzewającej się spirali. Zmniejszam napięcie. Wyłączam. Bardzo fajnie. Cześć! Dzisiaj chciałbym Was bardzo zaprosić na kolejny odcinek, który będzie poświęcony starym polskim grzejnikom elektrycznym. To jest już kolejny odcinek z tego cyklu, a wszystko to w ramach przygotowań do wystawy w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, która będzie poświęcona nie tylko, ale między innymi staremu sprzętowi elektrogrzejnemu. I w ramach przygotowań do tej wystawy obejrzeliśmy już tutaj na kanale kilka różnych urządzeń. Między innymi w niedawnych odcinkach oglądaliśmy te dwa stare polskie termowentylatory, czy grzejniki wentylatorowe z warszawskich zakładów maszyn elektrycznych. Obydwa pochodzą z roku 1963 i obydwa wzorowane są na takich starych francuskich grzejnikach marki Calor jeszcze z lat 50. Natomiast w tym dzisiejszym odcinku chciałbym obejrzeć dwa urządzenia, już nie termowentylatory, tylko klasyczne grzejniki, ale troszeczkę starsze, pochodzące również z Warszawy, z jednej z warszawskich fabryk, bardzo znanej przedwojennej fabryki, tylko pochodzące właśnie z lat międzywojennych, prawdopodobnie gdzieś z końca lat 30. To są te grzejniki z fabryki braci Borkowskich, czyli ze słynnej firmy, przedwojennej firmy Braborg. Na razie te termowentylatory odstawiam. Tak jak powiedziałem, obydwu poświęcone są już oddzielne odcinki. W jednym odcinku ten termowentylator tylko wyczyściliśmy, obejrzeliśmy. W tym odcinku o tym termowentylatorze zrobiliśmy trochę więcej, bo trzeba było tutaj też wymienić przewód, wtyczkę, a przede wszystkim też rozkręcić silniczek i go naoliwić. Ale tak jak powiedziałem, te termowentylatory odstawiam. Je mamy już w cudzysłowie odhaczone, a dzisiaj zajmujemy się tymi o co najmniej ćwierć wieku starszymi grzejnikami z warszawskiej firmy braci Borkowskich. Już mam na stole tylko te grzejniki, którymi będziemy zajmować się dzisiaj. Dwa modele, jeden mniejszy wyposażony tylko w jedną grzałkę, jeden większy wyposażony w dwie grzałki i oryginalnie posiadał chyba także możliwość regulacji. Tutaj pewnie było pokrętło z takim przełącznikiem, można było ustawić ten grzejnik na pozycję 1, 2 i 3. Nie jestem pewien, prawdopodobnie oznaczało to, że włączona była jedna grzałka, tylko ta druga grzałka, tylko ta jedna, tylko ta druga, albo obie te grzałki jednocześnie, tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz sobie zobaczymy dokładnie, jakie to są modele. Moim zdaniem obydwa te grzejniki produkowane w warszawskiej firmie braci Borkowskich, o tym sobie zaraz jeszcze powiemy. Moim zdaniem były one wzorowane na pochodzących mniej więcej z tego samego czasu grzejnikach Siemens, które są praktycznie identyczne. Mogę Wam tutaj wyświetlić stronę ze starego przedwojennego katalogu wyrobów elektrotechnicznych marki Siemens i przy okazji od razu bardzo dziękuję Szymonowi za przesłanie mi kilku skanów
właśnie stron z katalogu, z oryginalnego katalogu, który jest jego własnością. I tutaj na tej stronie widać między innymi 3 różne modele takich grzejników elektrycznych marki Siemens, które są bardzo podobne do tych prezentowanych dzisiaj. Tam możecie w tym katalogu zobaczyć jeszcze 3. model takiego grzejnika, większy, wyposażony, jeżeli dobrze widzę, w 3 takie grzałki. Ja nawet niedawno widziałem gdzieś ofertę sprzedaży takiego grzejnika Siemens właśnie z 3 grzałkami. Troszkę to przegapiłem, ale może ta oferta jeszcze kiedyś wróci i może taki grzejnik też znajdę. Przyznaję, że nie wiem, czy firma Braborg również produkowała takie większe 3-grzałkowe grzejniki. Przynajmniej takiego jeszcze nie widziałem, ale bardzo możliwe, że takie też były. Jeżeli taki uda się kiedyś znaleźć, to chętnie tę małą kolekcję grzejników o taki model uzupełnię. No to rzućmy może szybciutko okiem na tabliczki znamionowe. Tutaj w przypadku tego mniejszego grzejnika znajduje się tabliczka. Mamy tutaj oznaczenie typu i to jest moim zdaniem 10862. Numer to jest M2040, jest napięcie znamionowe 220 V i moc 750 W. No i po środku tabliczki znamionowej jest to bardzo ładne logo firmy Braborg, czyli skrót od bracia Borkowscy. Pod spodem jest gniazdko do podłączenia przewodu zasilającego i tutaj na tym grzejniku z boku no żadnej regulacji nie ma, po prostu włączaliśmy taki grzejnik za pośrednictwem przewodu zasilającego do gniazdka, grzałka zaczynała grzać i nie było tutaj żadnej możliwości regulowania mocy tego grzejnika. Natomiast rzućmy teraz też okiem na tabliczkę tego drugiego, większego grzejnika, też ładny, duży, znajdujący się na środku napis Braborg i mamy oznaczenie typu 10863. Przypominam, przy tym mniejszym mieliśmy 10862. Mamy tutaj numer M936, 220 V i moc 1500 W. To pewnie już była ta maksymalna moc, kiedy ustawiliśmy przełącznik na pozycję 3, kiedy grzały obydwie grzałki w tym grzejniku. Przygotowałem sobie tutaj niewielką ściągawkę z informacjami na temat historii fabryki braci Borkowskich, ale o tym akurat chciałbym dzisiaj powiedzieć tylko bardzo króciutko, bo myślę, że zrobimy oddzielny odcinek dotyczący właśnie tej znanej warszawskiej firmy z lat międzywojennych. Odwiedzimy też być może kilka miejsc z nią związanych, a na pewno będę chciał zdobyć jeszcze kilka innych eksponatów związanych z tą firmą. Także tutaj dosłownie w kilku zdaniach powiem tylko, że rodzinna firma braci Borkowskich, 3 braci, Edwarda, Ferdynanda i Jana, została założona jeszcze w czasach carskich w 1907 roku. W 1910 przeprowadziła się do takiej prestiżowej kamienicy przy Alejach Jerozolimskich 6. Dzisiaj to jest nadal istniejący historyczny budynek, który nosi numer Aleje Jerozolimskie 30. Zresztą trafiłem kiedyś na bardzo interesujący artykuł warszawianisty Jerzego Majewskiego z historią tego budynku i jednocześnie z historią firmy braci Borkowskich. I link do tego artykułu zamieszczę w opisie tego nagrania. A w 1911 roku powstała także fabryka braci Borkowskich na Grochowie, gdzie początkowo produkowano piorunochrony, osprzęt elektrotechniczny i wkrótce zaczęto tam produkować też lampy i żyrandole i właśnie początkowo z lamp i żyrandoli słynęła właśnie firma braci Borkowskich, a po odzyskaniu niepodległości, po 1918 roku zaczęto tam produkować także żelazka i właśnie między innymi grzejniki elektryczne. W latach 20. firma braci Borkowskich stała się też przedstawicielstwem Philipsa w Polsce. No i lata 20, zwłaszcza już po okresie wielkiego kryzysu, i lata 30 to okres rozkwitu firmy braci Borkowskich. No i niestety ta historia, najlepszy rozdział historii firmy Braborg zakończyła się wraz z wybuchem II wojny światowej. Tam przez jakiś czas produkowano jeszcze sprzęt na potrzeby wojskowe w okresie okupacji. Natomiast po wojnie dawni właściciele, już chyba tylko 2 braci, wróciło do dawnego sklepu i dawnej fabryki, usiłowało ją reaktywować i nawet przez jakiś czas działały
tak zwane składy elektrotechniczne, bracia Borkowscy, ale już w 1950 roku firma została przejęta przez państwo, odebrana właścicielom, nawet chyba jeszcze, tak jak czytałem w artykule pana Majewskiego, do lat 60. w Alejach Jerozolimskich działał sklep elektrotechniczny pod nazwą Robot, ale chyba nie miał on już nic wspólnego z dawnymi właścicielami. Natomiast fabryka na Grochowie do początku lat 60. mieściła zakład wytwórczy urządzeń i aparatury grzejnej i powstawały tam nawet takie grzejniki jak te, które oglądamy dzisiaj, ale chyba już bez szyldu Braborg, a później powstała tam wytwórnia sprzętu komunikacyjnego Warszawa Grochów, gdzie, i to może być ciekawe, przez jakiś czas powstawały także m.in. silniki do odkurzaczy i z takimi silnikami jeszcze tutaj w kilku odcinkach się spotkamy, ale tak naprawdę były tam produkowane urządzenia m.in. dla lotnictwa wojskowego, a później powstały tam państwowe zakłady lotnicze, ale jest to już zupełnie inna historia, o której sobie kiedyś przy okazji porozmawiamy. Także to jest tak w bardzo dużym skrócie wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć o historii fabryki braci Borkowskich, z której pochodzą te dwa oglądane dzisiaj grzejniki. Czyli podsumowując, tak jak wam powiedziałem, moim zdaniem te grzejniki pochodzą jeszcze z okresu międzywojennego, z oryginalnej wytwórni, czy z oryginalnej fabryki firmy braci Borkowskich, oznaczonej tutaj symbolem Braborg. Być może uda mi się też znaleźć takie odpowiedniki tych grzejników, ale produkowane już prawdopodobnie krótko po wojnie w funkcjonujących wtedy na terenie dawnej fabryki zakładach, czy zakładzie wytwórczym urządzeń i aparatury grzejnej. Także tyle o historii, a ja jeszcze bym teraz chciał szybciutko rzucić okiem na stan tych grzejników i popatrzeć, co ewentualnie możemy z nimi zrobić. Zacznijmy może od tego mniejszego grzejnika z jedną grzałką. Ten grzejnik nie jest w złym stanie, oryginalnie on nie był taki srebrny, ewidentnie ktoś go kiedyś zabezpieczył przed rdzewieniem taką srebrną farbą, srebrzanką, natomiast myślę, że oryginalnie był on pomalowany mniej więcej tak jak ten jego większy kuzyn. Tutaj widać jeszcze z tyłu zachowane resztki oryginalnej farby. Na spodzie też widać, że był to grzejnik po prostu oryginalnie malowany w takim kolorze ciemnobrązowym. Z boku znajdują się uszy do przenoszenia tego grzejnika. Z przodu osłona wylotu powietrza. Ta grzałka, prawdę mówiąc, wygląda nawet jeszcze całkiem ładnie. Zobaczymy, czy jakieś oznaczenia tutaj z boku na tych metalowych elementach grzałki się znajdują i wcale nie jest wykluczone, że ten grzejnik będzie sprawny. Dosyć mocno pordzewiała jest ta blacha za grzejnikiem, która służyła troszeczkę jako taki, nie wiem, promiennik, miała odbijać to ciepło generowane przez grzałkę. Ja bym nawet szczególnie tego grzejnika nie czyścił. Oczywiście przetrzemy go, zabezpieczymy niektóre miejsca odrdzewiaczem, ale na pewno nie będę całkowicie czyścił tej srebrnej farby, nie będę na pewno tego grzejnika od nowa malował, no bo to jest już część tego historycznego urządzenia. Niech on już tak pozostanie, nawet jeżeli nie jest to zbyt piękne. No nie wiem, może troszeczkę tę blachę za grzałką uda się doczyścić, czy przynajmniej zabezpieczyć. Oczywiście bardzo chciałbym zobaczyć, jak te grzejniki się demontowały, jak zaglądało się tutaj do tych grzałek. Widzę tak naprawdę z przodu dwie śrubki i od spodu dwie śrubki. Te od spodu trzymały pewnie tę pokrywę. Te być może po odkręceniu tych śrubek być może będziemy w stanie zdjąć całą tę zewnętrzną obudowę grzejnika. Zobaczmy, ja najpierw odkręcę te śrubki trzymające osłonkę od spodu. Ok, te śrubki mam już odkręcone, no i co teraz? O, i teraz powinienem być w stanie wyjąć całą tę odsłonkę od spodu. Mamy tutaj dostęp do gniazdka, tutaj zresztą jeszcze jakieś gniazdo much, mam wrażenie, przetrwało. Mamy tutaj druty połączone ze stykami połączonymi ze spiralą grzejną i tam w środku też widzę jeszcze jakieś gniazdo jakichś insektów w górnej części obudowy, ale poza tym w sumie nawet dosyć czysty jest w środku ten grzejnik. I co? I teraz prawdopodobnie tak, jeżeli odkręcę
jeżeli odkręcę te dwie śrubki znajdujące się tutaj z przodu, to będę mógł prawdopodobnie wysunąć całą tę część grzejnika. Aha, kratkę mogę wyjąć już teraz, czyli tak naprawdę do wymiany tej grzałki nie muszę tego już bardziej demontować, bo mógłbym teraz odkręcić, nawet zaraz to z ciekawości zrobimy, te nakrętki i wtedy pewnie będę mógł wysunąć tutaj całą tę grzałkę. Tak jak wspomniałem, grzałka wydaje się, zobaczcie, całkiem w niezłym stanie. Najpierw chciałem odkręcać te nakrętki i wysunąć całą tę grzałkę, ale teraz tak sobie myślę, że prościej będzie, jak odkręcę tutaj te nakrętki trzymające te druty przy gniazdku. Potem odkręcę tutaj te dwie śrubki i wysunę cały ten element i będę miał tutaj po prostu wygodniejszy dostęp. Tutaj nawet, prawdę mówiąc, już sobie te nakrętki poluzowałem szczypcami na tyle, że mogę je po prostu ręką odkręcić. Jedna nakrętka, druga nakrętka. Podkładka, druga podkładka. Zdejmuję tutaj te druciki prowadzące do spiralki. Teraz odkręcę te śruby, trzymając za nakrętki tam z drugiej strony. Ok. Tutaj też. No i mogę wysunąć cały ten element grzejny z obudowy. Fajnie byłoby trochę to jednak z rdzy wyczyścić. O, tutaj też jakieś gniazdo pająka. No, a tak wygląda już ta cała obudowa grzejnika. Tutaj, nawiasem mówiąc, bardzo ładnie zachowało się oryginalne malowanie. Patrzę tak sobie jeszcze na tym gniazdku, czy tutaj nie zachowały się jakieś napisy, jakieś logotypy. Zaraz to wyczyścimy, spróbujemy zobaczyć, ale chyba niestety nic tutaj szczególnego nie widzę. Tutaj na tym ceramicznym elemencie też nic już nie ma. Dobra, to w każdym razie idzie do wyczyszczenia, cała ta obudowa grzejnika. Pozwólcie, że ja to może jakoś ładnie rozłożę. O. Śrubki jeszcze. Teraz myślę, że fajnie to widać. Mamy ten mniejszy grzejnik rozłożony na części, a w tle mamy jego większego kuzyna, z którym zaraz zrobimy to samo. Tutaj mamy tę obudowę. Tutaj mamy spiralę grzejną z tą blachą znajdującą się za spiralą, którą myślę, że nawet troszeczkę uda się wyczyścić. Tutaj mamy tę kratownicę, osłonkę na wylocie powietrza. Tutaj mamy osłonkę od spodu tego grzejnika, no i śrubki, nakrętki. To jest właściwie wszystko prosta, fajna, funkcjonalna budowa. Pozwólcie, że ja teraz troszeczkę tutaj sprzątnę na stole, zrobię sobie miejsce i chciałbym odczepić tę grzałkę od grzejnika. Po pierwsze, będzie nam łatwiej ten element wyczyścić, a po drugie, tak naprawdę chciałbym zobaczyć, jak ją się wymieniało, więc skoro mamy już to rozkręcone, no to wyjmijmy ją. No i tak, tutaj mam tę grzałkę. Wydaje mi się, że od drugiej strony muszę odkręcić po prostu te śrubki i wtedy będę mógł całą grzałkę wysunąć. No to spróbujmy to zrobić. Nawiasem mówiąc, jeżeli jest to faktycznie jeszcze stara, przedwojenna grzałka, to być może nie była ona wymieniana od czasu, kiedy została tutaj założona w latach 30. Tak, nakrętka, podkładka, potem mam tutaj taki drucik idący do tego gniazdka, do którego podłączony jest przewód zasilający. Wyjmuję śrubkę i zaraz będę mógł chyba wyjąć grzałkę, tylko odkręcę też tutaj z drugiej strony. Tak samo nakrętka, podkładka, drucik. Ja sobie tutaj położę. Śruba. O, i grzałka już wyszła. Tutaj jeszcze są takie ceramiczne
O, tutaj jest taki ceramiczny element z dwóch stron, do którego ona jest przymocowana. Taki element izolujący, izolatory takie ceramiczne. No i mamy tutaj grzałkę, która wygląda, prawdę mówiąc, na nieuszkodzoną. Patrzę, czy są na niej jakieś oznaczenia mocy albo producenta, ale chyba nie widzę. Nie, chyba nic tutaj na niej nie ma. Dobra, zaraz będziemy ją ponownie montować. Na razie ją tutaj zostawiam. Tylko teraz chciałbym wziąć to wszystko do wyczyszczenia. Chciałbym troszeczkę wyczyścić tę rdzę, potem zabezpieczyć to ewentualnie odrdzewiaczem i tak samo z pozostałymi elementami tego grzejnika. Także teraz wychodzę z warsztatu wszystko to wyczyścić. No i tutaj mam z powrotem w warsztacie grzejnik po wyczyszczeniu. Oczywiście, że można by czyścić go dokładniej, można by w ogóle wyczyścić całą tę nieoryginalną srebrną farbę, pomalować go ponownie możliwie w takim oryginalnym kolorze jak tutaj, ale przyznaję, że ja bardzo nie lubię usuwać te ślady historii, która wiąże się ze starymi urządzeniami. Zawsze wolę, jak to urządzenie wygląda autentycznie i wygląda faktycznie na urządzenie pochodzące z lat 30. ze wszystkimi śladami, które jego wiek na nim pozostawił. Tutaj nawiasem mówiąc myślałem, że ta blacha tego, nie wiem, odbłyśnika czy promiennika będzie cała taka, nie wiem, niklowana, chromowana, natomiast mam wrażenie, że ona w ogóle była pomalowana taką samą brązową farbą. Udało się tutaj troszeczkę rdzę wyczyścić z jednej, z drugiej strony. Tutaj też wyraźnie widać, że była malowana na brązowo. Tutaj tę kratownicę też z obydwu stron udało się troszkę wyczyścić. Oczywiście tutaj ślady rdzy zostały, no ale w każdym razie nie jest to już zardzewiałe. Także myślę, że możemy brać się za ponowny montaż tego grzejnika, no a najpierw oczywiście z powrotem zamontujemy tę grzałkę. Myślę, że ten montaż grzałki nie sprawi nam już większego problemu, bo mamy to przećwiczone, czyli tak, wkładam tutaj grzałkę do środka. Ok. Tutaj chyba w ten sposób ją, momencik, gdzie ona miała górę, a gdzie miała dół. To jest chyba dół, to jest góra, czyli tak. Tutaj od góry wkładam śrubki. Teraz nakładam tutaj te druciki prowadzące do gniazdka. One są chyba miedziane. Troszeczkę też je wyczyściłem. Teraz nakładam tutaj podkładki. Jedna podkładka. Druga podkładka. Ok, no i nakrętki. O, teraz równo ta nakrętka weszła. Tutaj druga. Przepraszam, to na chwileczkę odstawię. No i przykręcam tutaj śrubę. Wydaje mi się, że mocno się to już z jednej strony trzyma. Teraz z drugiej strony. Dobrze. Te końcówki drucika połączymy z gniazdkiem. Teraz tak, biorę mój grzejnik. Dobrze, teraz cały ten element razem z grzałką musimy zamontować. To jest spód. Wkładam to tutaj.
Nie od zewnątrz, tylko od środka. O. I chyba w te górne otworki przykręcę śrubki. Momencik. Tutaj mam jedną śrubę. Wkładam ją tu i w ten otworek montażowy. Tutaj mam drugą śrubę. Dobrze, i tutaj mam nakrętki z drugiej strony. Fajnie. I teraz musimy te druciki nałożyć tutaj na te styki wychodzące z gniazdka. No, teraz będziemy mieć gniazdko połączone tutaj z grzałką po obu stronach. No i teraz nakładam tutaj podkładki. Przekręciłem troszkę obudowę tego grzejnika, bo tak może będzie to lepiej widoczne. Nakładam nakrętki. Zobaczcie, wszystko wykonane z bardzo dobrej jakości materiałów. Nic tutaj nie jest pordzewiałe. Praktycznie jak nowe są te nakrętki. To jest klucz 10 mm. No już się to trzyma. Teraz znowu odwróciłem ten grzejnik do góry nogami. Muszę tutaj włożyć tę osłonkę na wylocie powietrza. Tę kratownicę bardzo ładnie weszła. Ok. I teraz to jest wnętrze, to jest zewnętrzna część. Tak czy nie? Już teraz nie. To jest chyba zewnętrzna część. Tak. Wkładam tutaj tę podstawkę. Muszę zahaczyć. Dobra. Ok. Tak, bo tutaj widać ślady malowania. No i tu jeszcze są takie śrubki, które wkręcam już bez nakrętek. Jedna śrubka. O, to może być trochę trudno trafić, ale już chyba będzie dobrze. I wydaje mi się, że grzejnik mamy ponownie zmontowany. Myślę, że czyszczenie tego grzejnika wyszło bardzo fajnie. Zaraz spróbuję go nawet wypróbować przy pomocy regulatora napięcia na troszeczkę zmniejszonym napięciu. Myślę, że on ma szansę działać, bo ta spirala grzejna wygląda całkiem fajnie. Tylko wolałbym najpierw sprawdzić ten grzejnik miernikiem. Może tak będzie widać. Dotknę tutaj do tego gniazdka. No mamy przejście prądu po spirali. Jeżeli dotknę gdzieś tutaj do obudowy tego grzejnika, to nie mamy. Jeśli chodzi o przewód zasilający, to akurat mam taki fajny austriacki albo niemiecki w bardzo dobrym stanie przewód. Tutaj pasuje. Tutaj mam tylko uwaga, bo to jest wtyczka typu Szuko. Muszę zaraz do niej znaleźć odpowiednie gniazdko. Patrzę jeszcze, dotykam do tej wtyczki. Tak, tutaj mamy przejście prądu, mamy połączenie. Miernik mogę odłożyć. O, tutaj mam taką listwę zasilającą z gniazdkami typu Szuko. Mogę podłączyć ten nasz przewód zasilający. Odstawię to na bok, żeby się tutaj przewód nie plątał. Tę listwę podłączę do naszego regulatora napięcia. Mam już tutaj regulator i zaraz zrobimy próbę tego grzejnika. Podłączę nasz regulator do listwy zasilającej. Tutaj mam bardzo zmniejszone napięcie i zobaczmy. Włączyłem zasilanie. Mam wrażenie, że słyszę już tę spiralę. Tak, i czuć zapach. Jeszcze nie czuję ciepła, ale czuję już zapach. I już tutaj zaczyna ładnie grzać.
i czuć taki wyraźny zapach nagrzewającej się spirali. Troszeczkę myślę też, że ten odrdzewiacz troszkę tutaj nieładnie pachnie, ale już tu leci całkiem fajne, ciepłe powietrze. Mamy znacznie zmniejszone napięcie, teraz jesteśmy gdzieś pewnie w okolicy 110 V. No tutaj nawet troszeczkę w jednym miejscu zaczęło się dymić, jakieś zabrudzenia wypalają się na tej spirali, nawet już przestało się dymić. I leci tutaj delikatne, ciepłe powietrze. Nie chcę bardzo podnosić tego napięcia. Pamiętajmy, że jest to stary grzejnik. Jeżeli ta grzałka jest oryginalna, to pochodzi ona jeszcze z lat 30. Ale ładnie grzeje. Czuć tutaj ciepłe powietrze. Zmniejszam napięcie. Wyłączam. Bardzo fajnie. No tutaj nawet ta kratownica całkiem nieźle się nagrzała. Teraz grzejnik mam odłączony, mogę go bezpiecznie dotykać. Bardzo się cieszę z tego, myślę, że całkiem udanego czyszczenia, konserwacji tego grzejnika. On może nie wygląda pięknie, ale pamiętajmy, że jest to zabytek, który pewnie zbliża się już do setki, bo tak jak przypuszczam, tak jak wspominałem na początku, pochodzi on najprawdopodobniej z lat 30. Ta fabryka braci Borkowskich krótko jeszcze po wojnie wróciła do działania, ale bardzo szybko została znacjonalizowana. Zresztą po wojnie chyba już nie działała pod szyldem Braborg. Jestem prawie pewien, że jest to jeszcze zabytek przedwojenny, zabytek sprawny. Nawet jeszcze cieplutka jest troszeczkę tutaj ta krata wylotu powietrza. Ja tak sobie myślę, na początku oglądaliśmy dwa te grzejniki z tej samej warszawskiej fabryki braci Borkowskich, ale może ten dzisiejszy odcinek na tym grzejniku zakończmy, bo jednak było przy nim trochę do zrobienia, a ten obejrzymy sobie w następnym odcinku. Przy nim będzie chyba troszkę mniej czyszczenia, ale też z ciekawości go rozmontujemy, obejrzymy. On niestety nie będzie działał, bo tak jak już tutaj widać, ten drut na spiralach grzejnych, nawiasem mówiąc bardzo podobnych, nie takich samych, ale podobnych do tej. On jest tutaj, ten drut jest przerwany. Także te grzałki nie mają szansy działać, ewentualnie moglibyśmy tę grzałkę na chwilę wypożyczyć i przełożyć do tego grzejnika, ale może znajdę taką pasującą kiedyś do niego, chociaż one są troszeczkę inne niż w tych grzejnikach na przykład z cieszyńskiej fabryki sprzętu elektrogrzejnego Termika. Tamte są chyba troszeczkę krótsze. Sprawdzimy to w oddzielnym odcinku. Także myślę, że temu grzejnikowi poświęcimy oddzielny odcinek, żeby nie przedłużać i żeby mieć wystarczająco czasu, żeby również się nim spokojnie zająć. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Niedługo, tak jak wspomniałem, widzimy się przy przeglądzie tego grzejnika, no i przy przeglądach wielu innych starych urządzeń, w tym termowentylatorów, ale nie tylko, bo mam tutaj też sporo odkurzaczy i innych urządzeń do przejrzenia. Także cześć i do zobaczenia. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję.